Witamy serdecznie. Nasz urlop w Egipcie powoli dobiega końca, ale skorzystamy jeszcze z jednej, już ostatniej wycieczki podczas naszego tegorocznego pobytu. Tym razem znajdujemy się już w porcie Galip. Dzisiaj wybierzemy się na rejs statkiem Nefertari. Oczywiście wycieczka jest zorganizowana za pośrednictwem biura Red Sea Trips. Zostaliśmy już przywiezieni tutaj przez kierowcę z naszego hotelu, a teraz idziemy do punktu za nami, w którym będziemy mogli wypożyczyć maski i płetwy. My osobiście maski mamy swoje, więc wypożyczymy tylko i wyłącznie płetwy, ale gdyby ktoś nie chciał wypożyczać, to również w tym punkcie może je zakupić. Także zapraszamy do oglądania. My dziś płyniemy tym statkiem tutaj, który jest zrobiony na styl grobowca, ale jeżeli chodzi o ofertę tutaj biura Red Sea Trips w Marsa Alam, to również jest możliwość płynięcia na rejs statkiem pirackim. Także tutaj mamy dwa duże statki do wyboru. My osobiście wybraliśmy ten. Jest godzina 9 rano i wsiadamy sobie już tutaj na statek. Tutaj musimy zostawić na początku swoje buty i dopiero później pójdziemy dalej. Na początek mogliśmy sobie wybrać miejsce, gdzie chcemy usiąść tutaj na górze i oczywiście przyszedł do nas pan z obsługi, który dał nam do wyboru na lunch owoce morza lub kurczaka, żebyśmy mogli sobie już teraz zdecydować, co będziemy chcieli zjeść. Oczywiście ja wzięłam kurczaka, Bartek owoce morza, więc później pokażemy Wam, jak to wygląda, a teraz zanim wypłyniemy, pokażemy Wam jeszcze cały statek. Zaczniemy tutaj od dolnego pokładu, takiego środkowego. Wszystko jest tutaj zrobione w stylu grobowca, więc będziecie mogli zobaczyć, jak to wygląda. Hello! Dywany są tutaj mięciutkie. Powiem Wam, że bardzo fajnie to wygląda. Tutaj będzie można sobie zrobić sesję zdjęciową, na pewno z niej skorzystamy. Tu mamy taki właśnie jeszcze małe stoisko z biżuterią. A teraz pokażę Wam coś, co jest tutaj jedną z głównych atrakcji na tym statku, czyli zejdziemy na sam dół. Pokażę Wam to teraz jeszcze, póki nie ma tutaj ludzi, a później zobaczycie ujęcia właśnie przez te okna, jak już będziemy płynąć. Tutaj tak to wygląda, będzie można sobie tutaj siedzieć i podziwiać właśnie rybki i rafę. O, tu już widać meduzę, jak sobie pływa, ale nie wiem, czy ją złapie. O, widać. A teraz idziemy na górę. Na górnym pokładzie znajdują się stoliki i krzesełka. Tak jak wspominaliśmy na początku, wybieramy sobie miejsce i to tu spędzimy większą część rejsu i zjemy później lunch. Dodatkowo znajduje się tu mały bar, w którym podczas całej wycieczki dostępne są darmowe napoje bezalkoholowe. Aktualnie tutaj następni turyści już przyjeżdżają. Jak już będziemy w komplecie, to wtedy będziemy wypływać. Podczas rejsu na statku tutaj są panowie, którzy robią zdjęcia, jest ich tutaj kilku. I później na koniec rejsu możemy sobie obejrzeć te zdjęcia. Jeżeli będziemy chcieli, to możemy je zakupić, jeżeli nie, no to po prostu ich nie kupujemy. Także tutaj też jest do wyboru, że mamy taką właśnie możliwość. Ale tak jak mówię, jest tutaj kilku panów, tak jak widzicie za mną, którzy chodzą z aparatem i proponują właśnie zrobienie różnych zdjęć. Zanim tutaj wypłyniemy, przyszedł jeszcze do nas właśnie pan, który tutaj obsługuje. Dostaliśmy od niego takie menu oraz krótką informację, że podczas całego rejsu takie napoje jak woda, Sprite, cola, Fanta mamy za darmo, więc z tego możemy korzystać ile chcemy, stoją one tam na barze, ale tutaj w menu mamy właśnie ceny różnych koktajli, ale są one bezalkoholowe, to trzeba zaznaczyć od razu, że w nich nie ma alkoholu, w różnych cenach. I jeżeli chodzi tutaj o specjalne koktajle, typu właśnie kokos, tutaj ananas, one nie są podawane w szklankach, tylko właśnie w takim tutaj sposób, jak widzicie na zdjęciu. Do tego możemy tutaj się napić świeżych owoców w cenie 5 euro, ewentualnie kawy mrożonej, herbaty. Więc tutaj w ten sposób wygląda całe menu, jeżeli ktoś by chciał skorzystać dodatkowo z jakiegoś napoju. Jak zwykle podczas takich wycieczek, zanim wypłyniemy, mamy krótkie spotkanie informacyjne. Odbywa się ono w kilku językach.
w tym m.in. w polskim, więc nie trzeba się martwić o komunikację. Podczas spotkania słuchamy o zasadach panujących na statku oraz poznajemy plan całej wycieczki. Najpierw czeka nas około 20 minut rejsu, gdzie po dopłynięciu do zatoki zejdziemy na dolny pokład, aby podziwiać rafał i żółwie. Kolejnym etapem jest sesja zdjęciowa w specjalnych strojach oraz kilkadziesiąt minut snurkowania, po czym będziemy mieli lunch i powrót do portu. A tam czeka nas jeszcze godzinka czasu wolnego, aby zwiedzić port i zrobić sobie zakupy. Po tych wszystkich atrakcjach nasz kierowca odwiezie nas ponownie do hotelu. Tak jak Wam wspominałam, tutaj odbywają się sesje zdjęciowe z jednej i z drugiej strony. I po drugiej stronie tutaj również sesja fotograficzna i właśnie takie zdjęcia później możemy sobie zakupić. Tutaj statek piracki też już powoli szykuje się do wypływania. I tam również, jak widzicie sami, można sobie zrobić sesję zdjęciową. My również już odpływamy. Tutaj port zostaje za nami. Po 20 minutach rejsu schodzimy teraz na dolny pokład i pokażemy Wam widoki przez okna, jakie są. Tak to wygląda tutaj, jak jesteśmy wszyscy w komplecie. Najpierw weszliśmy na jedną część tutaj pokładu, jeżeli jest pełna, no to później zaczęli panowie wpuszczać już na drugą. Więc tak to wygląda. Przy pierwszym podejściu nie udało nam się zobaczyć żółwi, tylko i wyłącznie rybki, ale teraz mamy tutaj poczekać na dole 5 minut i popłyniemy troszeczkę w inne miejsce, no i mamy nadzieję, że nam się uda. Czas oglądania żółwi dobiegł końca. Teraz idziemy ponownie na górę, ale plus jest taki, że udało nam się zobaczyć i to kilka. Po żółwiach teraz przyszedł czas na to, żeby przymierzyć stroje specjalne. Tutaj są kobiety, są po jednej stronie ubierane, mężczyźni po drugiej. Tutaj tak to wygląda. Jesteśmy już przebrani w specjalne stroje. Oczywiście mój facet nie może wyglądać normalnie, musiał założyć okularki, więc teraz będziemy mieć zdjęcia na koniec w takich oto strojach. Zaraz Wam pokażemy w całości, jak one wyglądają. Tak się prezentuje Bartek. Tak to wygląda w całości. Tutaj, jeżeli ktoś chce właśnie mieć sesję zdjęciową na tronie, to tu, tak jak mówiłam, jesteśmy przebierani i później fotograf nas tutaj ustawia
w odpowiednich pozycjach i te zdjęcia później na koniec można sobie kupić. Tutaj mamy na pokładzie właśnie ten sklepik, który Wam pokazywałam wcześniej i na przykład tutaj takie właśnie żółwiki są po $35. Dolfiny. I tutaj mamy również delfinki. Tak to wygląda. W Zatoce Żółwi cumuje wiele różnych statków, a my po sesji zdjęciowej i krótkiej przerwie zostaliśmy podzieleni na kilka grup i zaczynamy naszą główną atrakcję, czyli snurkowanie. Snurkowanie trwało kilkadziesiąt minut i na koniec każda grupa wracała pontonem na statek. Jest to atrakcja, która pozwala w łatwy i przyjemny sposób zobaczyć podwodny świat. Nie wymaga specjalnych umiejętności, a daje ciekawe doświadczenia i miłe wspomnienia. Widok rybek oraz żółwi morskich pływających bardzo blisko nas robi ogromne wrażenie. Snurkowanie to atrakcja, z której warto skorzystać podczas pobytu w Egipcie. Dla nas dobiegła ona końca, a teraz przed nami lunch. Na początek dostaliśmy już takie tutaj suróweczki. Do tego mamy tutaj chlebek i czekamy teraz na nasz obiad. Jako pierwsza przyszła tutaj dla Bartka zupka rybna. Tak wygląda. Zaraz zobaczymy, jak smakuje. Zupa mocno krewetkowa, ale bardzo dobra. Tak jak wspominaliśmy wcześniej, poza darmowymi napojami możemy sobie zamówić coś ekstra tutaj. Ja zdecydowałam się na takiego melona. Zaraz zobaczymy, jak to smakuje. Jest bardzo słodziutkie, ale naprawdę dobre. Teraz przyszło danie, które ja sobie zamówiłam. Jest to tutaj kurczaczek z warzywami i z makaronem z sosem. Wygląda bardzo dobrze. Bartek właśnie dostał swoje drugie danie.
Tutaj owoce morza. Bardzo fajnie to wygląda. Możesz tak przekręcić? Jesteśmy już po bardzo dobrym obiedzie. Mi bardzo smakowało. I tak samo. Tak. Super owoce morza. I teraz już kierujemy się w stronę portu ponownie. Więc niestety, ale powoli nasza wycieczka dobiega końca, ale naprawdę było bardzo fajnie. Mi się mega dzisiaj podobało. I tak samo. Naprawdę polecamy. Nie spodziewaliśmy się, że będzie aż tak fajnie, serio. Dokładnie. A teraz Dokładnie tak. wasze zdrowie. Właśnie cumujemy w porcie, ale to jeszcze nie koniec naszej dzisiejszej przygody, ponieważ mamy jeszcze godzinkę czasu wolnego, zanim wrócimy do hotelu, więc możemy zwiedzić port i zrobić małe zakupy. Po opuszczeniu statku każdy ze swoim przewodnikiem kieruje się do punktu, w którym rozpocznie i zakończy się zwiedzanie portu. Czas, jaki mamy, możemy spędzić w dowolny sposób. Na przykład pójść do restauracji, odwiedzić jeden z licznych sklepików i zrobić zakupy, lub pójść na spacer i zobaczyć najpiękniejsze uliczki i zakątki tego miejsca. Port Galip to elegancki port jachtowy z promenadą, restauracjami, sklepami i luksusowymi hotelami. Jest to idealne miejsce dla osób szukających spokoju, dobrego standardu hoteli i świetnych warunków do snurkowania oraz nurkowania. Miejsce to jest bezpieczne, zadbane i przyjazne dla turystów. Przy promenadzie można spokojnie spacerować, zjeść kolację lub napić się kawy. Oprócz licznych lokali znajdziemy tu mnóstwo sklepików z pamiątkami, ubraniami, torebkami lub przyprawami. Zarówno przy głównej promenadzie, jak i w równoległych uliczkach wybór produktów jest ogromny. My również zrobiliśmy małe zakupy, a najtrudniejszą decyzją był wybór odpowiedniego magnesu. Standardowo, jak zawsze w takich miejscach, wszyscy nas zaczepiają, żeby wejść akurat do ich sklepiku i właśnie u nich coś kupić. Nasza dzisiejsza przygoda właśnie dobiegła końca. Teraz aktualnie kierowca odwiezie nas do hotelu. I na tym kończymy naszą dzisiejszą wycieczkę, którą zorganizowało dla nas biuro Red Sea Trips. Osobiście jesteśmy bardzo zadowoleni. Nie spodziewaliśmy się, że dzisiaj spędzimy tak fajny, przyjemny dzień. Więc zachęcamy Was do zapoznania się z ofertą tego biura. A Was również zapraszamy do oglądania innych naszych filmów, lajkowania, komentowania i subskrypcji naszego kanału. Pa!